Witajcie w 4. odcinku z serii Od zera do automatycznego domu, a w niej stworzymy pierwsze widloki dla pomieszczeń i dodamy do nich wszystkie urządzenia, które już są w Home Assistant. Przejdziemy do dashboardu Energia, a w nim dodamy zużycie prądu dla kilku urządzeń i zużycie wody. A dla obu rzeczy będą również liczone koszty. A na końcu rozpoczniemy walkę z urządzeniami Xiaomi. Nie wrzucimy wszystkich do Home Assistant, ale będą gatewaye, oczyszczacz i parę innych mniejszych urządzeń. Odcinek jest trochę spokojniejszy niż pozostałe, ale jest spory postęp. SmartTube zaprasza, rozważ subskrypcję, zaczynamy. Możemy przejść teraz do przeglądu i stworzenia widoków, o których wspominałem. W takim razie klikamy na 3 kropeczki, edytuj dashboard i tu mamy plusik i mamy możliwość dodania nowego widoku. I są tutaj różne opcje. To, które będziemy korzystać, to będą to typ widoku kafelki, to nic nie odpalamy, pasek boczny to nie ma być, panel jedna karta, czyli nie będziemy mieć możliwości tworzenia wielu kart, tylko jedną. Widok podrzędny, z którego jeszcze nigdy nie korzystałem, wydaje mi się, więc niestety nie wiem, co to jest, ale na pewno do tego dojdziemy. I tutaj tak, tytułu nie musimy wpisywać, ale ikonę. I tak jak przy ikonie możemy zacząć od kuchni, czyli możemy wpisać kitchen, albo może inaczej, living room. Zrobimy tak, że living room będzie odpowiadał za 2 pomieszczenia, za kuchnię i salon. Powiedzmy, sofa będzie ikonką tego pomieszczenia. Zapisz i jesteśmy już na nowym widoku. I tutaj co możemy zrobić, to dodać wszystkie nasze rzeczy z danego pomieszczenia. Możemy to na przykład poprzez różne karty. Już patrząc na to, co mam dostępne, to na przykład wiem, że mam światła. Dla świateł korzystałem z poziomego układu i różnych innych kafelek typu media i możliwe, że jeszcze encje, ale mój widok, który ja przygotowuję, to nie chcę, najczęściej nie wchodzę w Home Assistant na komputerze, tylko na komórce. Tak jakbym Wam pokazał to, co mam na moim aktualnym Home Assistancie, to są takie właśnie widoki, czyli na przykład living room, to jest to w takiej formie, czyli jest to jedna karta pionowa i do pionowej dodaję poziome układy. W poziomych układach czasami mam 4 rzeczy, czasami 2 rzeczy, w zależności ile się mieści. Czasami jedna rzecz, jak to jest na przykład telewizor, albo oczyszczacz, albo głośnik. Więc takie coś mi bardzo odpowiada i coś takiego też zrobię. Więc przechodzimy do pionowy stos i w pionowym stosie robimy poziomy układ i zaczniemy od świateł. I światła, jak wcześniej korzystaliśmy, to były kafelki i przy kafelkach mieliśmy stół. Zaczynamy od table 1, wygląd pionowo, tak, i możemy to skopiować. Nowe dodajemy 3 i przy 1 miniemy na 2, na 3, 4 i mamy pierwsze rzecz, które już mamy dodane do Home Assistant. Pytanie, czy coś jeszcze mamy w naszym kitchen lub living room. Otóż mamy rolety, więc rolety możemy dodać jakąś inną kartą. Teraz widzę, że możliwe, że tutaj nie ma fajnych kart przy Mushrooms, dodatku, o którym mówiłem, który jest w Hacksie. Możemy mieć ładną kartę związaną z roletami, ale dobra, nie mamy, więc spróbujemy zrobić może encję i tutaj wypiszemy nasze rolety. I tak, gdzie shutter? O, może tak zrobimy. Zaczniemy od kitchen. O, jeszcze mamy fridge, tego nie zapomniałem. No w takim razie damy door shutter. O, mamy możliwość góra-dół, ale nie możemy ustalić na konkretnym miejscu, jakie ma się zatrzymać nam roleta, więc tego brakuje, ale dodajmy inne. No i
cover. Trzymam 3 rolety, które mi działają, więc je mam dodane i teraz możemy tą sekcję zamknąć. Dodajemy kolejne i tutaj możemy dodać encję i tu możemy mieć dane odnośnie naszej lodówki, jeśli nas to interesuje, czyli fridge. Jedna rzecz to jest włączanie, wyłączanie. Co nas może interesować, to energia, jaką pobiera, i power, czyli ile już, energii to ile pobrało, a power to ile pobiera aktualnie. I zapisujemy. Albo jeszcze mogę sprawdzić, czy ewentualnie jest coś, czego coś pominęliśmy, czyli kropka, na przykład kitchen. Kitchen mamy wszystko, czyli shutersy, fridge i światła. I jeszcze mamy living room. To jest też jedna roleta. I mamy jeszcze telewizor i głośniki. Zgadza się. Tylko to nie będziemy dawać przez tą, tylko podamy nową kartę i by to było karta mediów. Living room. Jedno to jest TV i jeszcze druga karta mediów to mam głośniki nazwane 2 jako per. Living room per. I mamy. Dobra. I teraz widzimy, że tak, nasz salon z kuchnią mamy wszystkie już rzeczy przygotowane i mamy gotowe i mamy ładny widok. Możemy u góry mieć o wiele więcej tych widoków, co teraz będę robił, i będę dodawał w każdym widoku, będzie osobne pomieszczenie i encje, które należą do tych pomieszczeń. Dalszych kroków już nie będę pokazywał, bo byłoby to powtarzanie tego, co już tu zrobiłem, więc w takim razie na ten moment to wszystko i zobaczymy, co dalej. Stworzyłem już wszystkie widoki, jakie chcę. Mam tutaj wszystkie pomieszczenia i również zewnętrzny obszar. Zacznę od pokazania domu, czyli z zewnątrz. Będą tutaj znajdowały się rzeczy i z przodu domu, i z tyłu domu, ale również garaż. Potem mamy salon z kuchnią. Dodałem wszystko, co aktualnie mam dodane do systemu, jest tutaj widoczne. Tak naprawdę widzicie, ten wykres nie jest zbyt dobry, ale w Hacksie jest bardzo ładna integracja, która ten wykres znacznie poprawi i będzie on czytelniejszy. Potem jest ubikacja, tu na póki co nic nie mam jeszcze. Wiatrołap, na razie też nic. I tutaj jest kotłownia. Tu mam jeden błąd, od razu go poprawię. Bardzo proszę. To jest kotłownia, pokój dzieci, łazienka, sypialnia i biuro. I tak właśnie widzicie, to są moje widoki na każde pomieszczenie i z takich widoków korzystam na komórce. Nie są to ostateczne karty, jakie ja mam, jakie chciałbym korzystać, które już Wam pokazywałem wcześniej, ale jest tutaj krok w kierunku tego, jak to będzie finalnie wyglądało. Kolejną rzecz, którą Wam chciałbym pokazać, to jest dashboard, energia. I widzicie, tutaj nie mam zbyt dużo, nie mam nic dodanego jeszcze, ale mamy zużycie prądu przez rolety, przez kocioł, suszarkę i lodówkę. I też mamy pokazane zużycie energii przez listwę przy moim telewizorze i Xboxie. To będzie troszeczkę trudniej skonfigurować, dlatego to pokażę później, ale tutaj możemy dodać zużycie już energii z sieci. I teraz wchodząc tutaj mamy od razu dostęp do rzeczy, które zużywają tą energię i możemy to wybrać. Ale powiedzmy, że mamy, nie wiem, 20 rolet, które nie chcemy mieć wszystkie osobno, bo na wykresie będzie się to pojawiało osobno. Chcielibyśmy mieć jedną rzecz. Jedną encję, która pokazuje na przykład zużycie energii dla wszystkich rolet. I dla tego, co ja tutaj mogę Wam zaproponować, to wejście do ustawień. Robiliśmy to już dla świateł, ale ustawienia, urządzenia oraz usługi, pomocnicy i tutaj możemy dodać grupę. Jest to grupa sensorów
I tu możemy dodać na przykład shatters energy, albo nawet all shatters energy. I teraz musimy dodawać wszystkie po kolei. Możemy wyszukać po energy, to nie. I mamy 8 sensorów, 8 NC dodanych i dlatego chcemy robić sumę. Podgląd niedostępny jeszcze i możemy to zatwierdzić, chociaż zastanawiam się, dlaczego tu nic nie widzimy wszystkiego. Jak to sprawdzałem wcześniej, to wydawało się wszystko ok. Już teraz wchodzę, już to widzę, dobra. Czyli mamy dla wszystkich naszych rolet zewnętrznych zużycie prądu i teraz gdy wejdziemy do energii, możemy zrobić tutaj użycie prądu i tak, all shutters energy mamy, dodajemy. Potem możemy dodać boiler, czyli nasz kocioł. Co jeszcze tu mamy? Dryer, suszarkę i lodówkę. I mamy 4 rzeczy. Powiedzmy, te rzeczy mogą być osobno, ok. Przechodzimy dalej. Czy mamy panele słoneczne? Nie mamy. Domowy magazyn energii nie mamy. Zużycie gazu jeszcze nie mamy. Zużycie wody mamy. I tutaj możemy dodać źródło. I to jest encja, którą daliśmy wcześniej. I możemy to również dodać. Nie chcemy śledzić żadnych kosztów. I co tu możemy zrobić? Czyli mamy możliwość pisania NC, która mi pokazywała koszt, ale czy jest to dla mnie ważne? Jest to dosyć fajna rzecz, więc może zrobimy anuluj i na razie bez. No, może być to dosyć ciekawa rzecz, więc zrobimy tak, że możemy dodać taką encję. Trzeba sprawdzić, ile kosztuje metr sześcienny. Czyli co możemy zrobić, to dodać pomocnika, który będzie przechowywał tą cenę. Może to być numer? Może? Nie. Pole. Teraz jak to zrobić? Dodać źródło wody, PLN, metr sześcienny, PLN na metr sześcienny. Działało? A nie to. No dobra, to może być numer, minimalna wartość 0, maksymalna 100. Pole, wioska miary, nazwa, cena wody za metr sześcienny. Ok, mamy. I teraz przejdziemy tutaj do narzędzi deweloperskich i weźmiemy cena. Teraz możemy wziąć tu i ustawić to na 5,07. Mamy 5,07. Teraz pytanie, czy to będziemy mieć tutaj. Cena jest. Ok, to może wygląda na to, że nie działało, więc tak zrobimy. Zapisz i pokaż mi panel energetyczny. Więc zużycie wody już mamy, pokazuje z całego dnia i chodzi o rolety, no to jest zmienna, którą utworzyliśmy, więc jeszcze nic nie ma. Suszarki nie używałem, piec troszeczkę chodzi i lodówka. Ok, wygląda to już dosyć dobrze. I teraz pytanie, ile to będzie kosztowało? Wychodzi 0 zł, czyli coś się nie liczy. Wchodzimy w ustawienia, możemy przejść to ja to sprawdzę może poza kamerą. Coś mi się wydaje, że to będzie działało, tylko wcześniej NC nie było, więc cena nie ma, cena była 0, więc dopiero teraz przyszłe zużycie będzie mnożone przez tą cenę. Jeśli chodzi o te rzeczy, to możemy zużycie z sieci elektrycznej, też możemy dodać koszt, przynajmniej na przykład stały, za jednostkę, pominając koszty stałe. No tylko sprawdzę, jaka jest wtedy cena tego. Dobra, i dla prądu możemy dodać 0,24, czyli znowu ustawienia z pomocnicy, numer, cena prądu za kWh. Było tak, mi się wydaje, to jeszcze sprawdzimy, więc bierzemy tak all shutters energy, K, duże W, małe H. Tak, dobra. Rozmiar kroku, czyli taki, pole, energia z ceną, cash, dolar, cash. Może być i takie, dobra. Dobra, też to mamy, wchodzimy do narzędzi deweloperskie, mamy tom, mówię 0,24, ustaw stan, mamy. No i nie jest to super rozwiązanie, najlepiej jak była jakaś aktualna cena, którą płacimy, ale od czasu do czasu mogę ją sobie uaktualnić bez problemu. No dobra, to w takim razie to mamy, wracamy tu i tu będzie cena. Zapisz, teraz do pozostałych też to dodaję. Cena i mamy, dobra.
Tu jest też taka opcja, widzę, poszczególne urządzenia, sieć elektryczna. Czyli tak naprawdę tutaj powinienem dodawać urządzenia, a nie tu. Tak, w sumie to tutaj mamy osobno, jedynie rolety nie mamy osobno, więc tak naprawdę tutaj byśmy mogli dodać rolety. Nie wiem, czy to się przyda, ale dodajmy wszystko, jeśli chodzi o rolety. Jak możemy, to czemu nie? Dobra, to ma wszystko, dryer, no tak, bo tego nie chcemy, ok. Czyli to wszystko. I mamy to gotowe, wchodzimy do energia i o to chodziło. O, monitorowanie poszczególnych urządzeń, już mi tutaj to weszło, chociaż widzę już, że będzie trzeba zmienić nazwy Shelly. Bo przy energii widzicie, że nie widać, co jest co. Wykres dosyć fajny, trochę z nim się pobawię. Dobra, to wydaje mi się, że ten energia już to jest skończona. Zakładka energia, dodałem wszystkie te urządzenia i będę dodawał wszystkie urządzenia. A na ten wykres będę nosił grubsze rzeczy lub jakieś grupy. Chyba że w przyszłości dodam sobie urządzenie, które będzie szczytywało mi zużycie całościowe i potem na przykład niektóre będę wiedział, że mogę je rozbić, bo na przykład miał też zużycie, to będę sobie tutaj wrzucał. Ale póki co to nie mam takiego urządzenia. Kosztuje około, nie wiem, 300 czy 500 zł, które można sobie dołożyć do puszki, gdzie są bezpieczniki. No ale nie wiem, jakoś jeszcze się nie zebrałem na zakup tego urządzenia. Dobra, to zrobiliśmy, wydaje mi się, różne ciekawe rzeczy. Mamy ładne widoki i na ten, ja jeszcze troszeczkę pozmieniam sobie nazwy Shelly, żeby, tak jak widzieliście, żeby ta Energy troszeczkę wyglądało lepiej, bo nie wiadomo, za co odpowiada dana kolumna. No to dodajemy kolejne urządzenia. Tutaj możemy zacząć od nie gatewaya Xiaomi, tylko od urządzeń, które są przypisane do gatewaya jednego i drugiego, więc w takim razie wydaje mi się, że to jest to i to. To klikamy konfiguruj i tutaj jak przy listwie, którą dodawaliśmy wcześniej, trzeba wpisać nazwę użytkownika i hasło do konta Xiaomi. I tutaj z tego co zauważyłem, to obojętnie czy wybierzemy tutaj kraj serwera w chmurze Chiny, czy na przykład Polska, bo mam urządzenie na polskim i na chińskim, to wydaje mi się, że pokazuje mi tutaj wszystko. Więc wpisujemy dane konta, zatwierdzamy i ciekawe co nam przyniesie. Więc co tu mamy? Weather sensor, czyli jakieś, wydaje mi się, że dwa czujniki temperatury, chociaż to jest dziwne, wydaje mi się, że raczej wszystko mam podpięte pod Sonofa dongle i to jest wtyczka, gniazdko na Wi-Fi, a to jest gateway i ten mi się wydaje, że to jest ten nowszy, więc w takim razie co robimy? Na razie zostawię bez żadnych obszarów, bo w sumie to nie wiem, gdzie ta wtyczka będzie, a to w sumie to nie wiem na co to jest, więc dobra, to przechodzimy zakończ. Od razu konfigurujemy drugie konto, drugi gateway i tu wpisujemy to samo. No i patrzymy co tu jest. No i tutaj gateway jest i nic nie ma. I to jest, wydaje mi się, że to jest wersja ta, która ma głośnik i LEDy kolorowe, więc nadal nie wiem, który to jest, bo mam na parterze i na piętrze, więc nie wiem, który to jest gateway, więc w takim razie bez obszaru, zakończ i mamy. W takim razie, dlaczego gateway jeden i drugi jeszcze jest tutaj widoczny? Tu już jest 6 urządzeń, power strip, aha, no to już mam dodane, a to jest, aha, czyli to hub drugi, to jest na piętrze, więc od razu możemy to poprawić, więc corridor, to jest gateway first floor, aktualizujemy, nie zmieniamy. Teraz co jest na lampie i tutaj możemy już to poprawić, czyli corridor, gateway, to jest jako light, corridor, gateway, zastanawiam się jaką ikonkę, light, wydaje się, że możemy to zrobić tą ikonkę, aktualizuj
I mamy kolejne, czy to jest ten i tutaj, tu jest obszar. Jeszcze nie mam tego obszaru, ale ja to nazywam Wind Catcher, czyli wiatrołap. I Wind Catcher i tutaj Ground Floor Gateway. Aktualizuj nie, jeśli chodzi o światło, no to tutaj Wind Catcher i Gateway. Aktualizuj i tu możemy Light, Alarm Light, to samo. Aktualizuj. I jeśli chodzi o alarm, to tutaj również możemy to zmienić, czyli tutaj jest Wind Catcher, Gateway i możemy wrócić na które zmienimy nazwę. Zrobimy tak, żeby było tak samo jak przy tamtym. I tutaj Corridor, Gateway. Ok, i tu mamy wszystko załatwione. I tutaj z tego co rozumiem, to te obie rzeczy... Aha, tu widzę, że to nie działa. A tutaj coś pokazuje, ale nie wiadomo co to jest. Czyli tutaj mamy gniazdko. Póki co nic z nim nie robię. Na razie nie jest nigdzie wykorzystywane. Jeśli chodzi o te dwie rzeczy, to wydaje mi się, że możemy zrobić tak, że wyłączymy te dwie rzeczy. To i to również wyłączymy. Nie będziemy tego widzieć. Ok, to będzie potrzebne, więc w takim razie cofamy i zobaczymy o co chodzi z tym. Więc również bierzemy Xiaomi Gateway Akara. Zobaczymy o co tu chodzi. Klucz bramki. Ok, zatwierdź, co to się stanie. Czyli mamy dosyć sporo rzeczy, ale te rzeczy na pewno nie są dodane do aplikacji Xiaomi. Możliwe, że są to jakieś stare, bo na pewno nic w niej nie jest. W takim razie teraz spojrzę w aplikację i zobaczę, co tam się znajduje. Dobra, to zrobimy tak, że ja to dodam. Najwyżej będziemy po prostu usuwać. Więc zakończ. Teraz szukamy tej integracji. Jest 14 urządzeń. Dobra, to wchodzimy w to. I Sensor Motion Akara. I to są inne jeszcze. Ok, jeszcze mam NatGas. Tak, takie coś mam urządzenie, chociaż to zlikwidowałem. Dziwne troszeczkę jest to, że są jakieś urządzenia podłączone, ale ja tego nie używam. Przejdźmy jeszcze do tej drugiej rzeczy, czyli drugą. I tu jest tylko gateway, czyli dwa gatewaye. Tak, na pewno tego podłączone urządzenia. To mogę sprawdzić w takim razie, co w tych urządzeniach jest. Ale na koncie polskim widziałem, że nic nie mam, więc sprawdzę jeszcze, co mam na chińskim. Okazuje się, że mam jakieś urządzenia na Zigbee podłączone do bramek. Są to czujniki ruchu, które mam z przodu domu. W sumie nie wiem, dlaczego tak mam, ale na pewno będę je przepinał na mojego Sonoff dongle, więc tego nie będzie widać. Jeśli chodzi o NatGas, to mam ten czujnik, to jest czujnik gazu i dwutlenku węgla, więc to by było. Ale jeśli chodzi o pozostałe, to wydaje mi się, że mogę po prostu to powyłączać, bo nie będę tego miał, na pewno tego nie dodam. Jedyne co zostaje to czujnik wycieku i tutaj nie wiem, czy będę musiał to zostawić, bo możliwe, że jest on w takim miejscu, że może być tak, że go nie wyciągnę. Więc jeśli chodzi o motion, to od razu możemy wyłączać te wszystkie rzeczy, więc ja to powyłączam i będziemy działać dalej. Jeśli chodzi o temperaturę, to wydaje mi się, że też nie mam żadnego czujnika, który mi bala tą temperaturę, więc nie wiem dokładnie skąd, ale wydawało mi się, że mam wszystkie z MQTT. Dobra, będziemy też to wyłączać, nie ma sensu, więc weather, nie chcemy Ciebie, będziemy gdzie indziej widzieć. I teraz zostało tak, wycieku i gazu, no i została tuja. Ja w międzyczasie włączę jeszcze oczyszczacz i może oczyszczacz też się od razu pojawi. O, zobaczcie. Włączyłem oczyszczacz i od razu on się pojawił jako dostępny. Mam jeszcze odkurzacz, który dziwne, że to się nie pojawiło. W sumie dwa odkurzacze z Xiaomi. W sumie jeden Roborock, a drugi Xiaomi. Nie wiem, dlaczego one się nie pojawiły, ale to urządzenie możemy skonfigurować i udało się. Air Purifier jest.
w living room i zakończ. No, została nam tuja, ale przy tui jest troszeczkę zabawy, bo trzeba stworzyć konto na tuja developer, więc do tego jeszcze przejdę, ale póki co to zobaczmy nasze nowe urządzenia, które są stworzone i nie mamy ich nigdzie przypisanych. Tu mamy 7 urządzeń, Air Purifier się dodał, dobra. Jest on tutaj, Air Purifier, wszystkie rzeczy są. I teraz przechodząc do naszych widoków, na które mamy stworzone każde piętro. Więc tak, tutaj to jest jako Windcatcher i tutaj dodaliśmy naszego gatewaya i gateway to jest mamy jako lampkę, więc możemy to dodać jako lampkę. Nie wiem czego, kafelek. Możemy zrobić jako kafelek, ale w sumie najpierw trzeba stworzyć stos pionowy, poziomy i teraz może być kafelek i nas interesuje gateway albo może tak Windcatcher i zobaczcie Windcatcher ground floor right, wygląd jak zawsze robimy pionowo i od razu możemy może dodać drugą nową kafelkę i tutaj znowu zrobimy Windcatcher, ale jako alarm i wygląd pionowo. I teraz tak, nazwa w jednym i drugim jest jakby bardzo długa, więc co możemy zrobić? Jako nazwę dać gateway i w tym alarm, może po prostu alarm i zapisz. No i mamy już dwie rzeczy i została nam z tych rzeczy, co dodaliśmy, to jeszcze mamy tutaj dwie rzeczy, które nie używamy i to jest wyłączone, więc tego też nie używamy. Więc tu tak naprawdę mamy wszystko, ale tutaj gateway z piętra i Air Purifier, więc przechodzimy z powrotem i na przykład living room możemy dodać jakąś kartę i teraz pytanie, czy są jakieś karty, które pasują na nasze urządzenie. Możemy wziąć jaką nową kartę i szukamy światło, nie. I jak widzicie, wydaje mi się, że prostej rzeczy nie ma, ale zrobimy tak, że sprawdzimy w internecie, jak można coś dodać. Są różne dodatki, które mają taką możliwość, żeby jakoś to super dodać, ale szukamy czegoś, co jest dostępne ze standardu. Wydaje mi się, że coś takiego powinno być, ale na razie nie wiem, co to mogłoby być. Więc zrobimy tak, że dodamy encje. Encje są na samym końcu, więc tutaj na encjach R. Teraz tak, nazwa. Widać, że jest wszystko źle, więc robimy tak. To możemy zapisać, ale trzeba przejść i nadać odpowiednie nazwy, bo póki co to są niezgodne z naszymi założeniami. Air Purifier, Living Room jest, ale nazwa. Tu Living Room, Air Purifier i teraz do pozostałych też można dopisać to, czyli Living Room, Air Purifier. Teraz tak poprawię wszystkie rzeczy i wrócę do Was. Już prawie koniec. Ok. Są jakieś diagnostyki, ale to wydaje mi się, że to mogę sobie zostawić, bo wchodząc w urządzenie możemy potem tego przejść, a raczej nie będę tego używał. Dobra, to w takim razie mamy nazwy zrobione i możemy wrócić do przeglądu i edytować naszą ostatnią kartę Encję i tutaj Air Purifier i możemy dodawać po prostu wszystko. Dobra, na pewno te wszystkie Encje nie są potrzebne nam, ale zostawimy je. Dodaliśmy, mamy to, spoko. I problem teraz z tym oczyszczaczem jest taki, że nie mogę przestawić jego trybu. Jest teraz na tryb automatyczny, a jakbym chciał go przestawić, mogę przestawiać szybkość, na jakie ma działać, ale to nic nie działa, bo jest tryb automatyczny, jak tutaj widzicie właśnie. Teraz pytanie, czy jest możliwość, żebym mógł go zmieniać. Tu jest, ale co dalej? Muszę wejść i zmienić na favorite i wtedy działa jego szybkość i zmiana. Więc na pewno przez tą automatyczną integrację, która
pozwala Home Assistant akurat na mój oczyszczacz. To jest chyba Air Purifier Pro. No niestety nie działa najlepiej. Wiem, że przy pomocy Haxa możemy zainstalować jakąś fajną integrację, która wyłapie nam więcej tych NC i będzie to działało znacznie lepiej. Będę mógł zmieniać tryb oczyszczacza, a nie teraz jak tutaj wchodzić i dopiero tutaj w tym obszarze go mogę zmienić. Dobra, to jeśli chodzi o Xiaomi, rzeczy Xiaomi z automatycznego znajdywania, to byłoby tyle. Oj, chociaż jeszcze jest jedna rzecz, dodanie gatewaya, który dodaję zawsze mam go raczej, chcę go mieć w sypialni, więc w tej karcie możemy dodać stos poziomy, układ poziomy, przesuniemy go trochę wyżej i tutaj kafelki i to będzie gateway, korydor, wygląd pionowo, gateway i możemy to skopiować, nową, wkleić schowkę i to będzie korydor, alarm. Zapisujemy, gotowe i na tą chwilę wydaje mi się, że mamy wszystko to, co dodaliśmy. I to na tyle w 4. odcinku. Troszeczkę było walki z Xiaomi, ale no tak bywa. Coś czuję, że będę musiał cofnąć standardowe integracje z Xiaomi od Home Assistant i spróbować integrację z Haxa, gdzie w Haxie możliwe jest znalezienie wszystkich albo prawie wszystkich urządzeń. Tak jak mówiłem, brakuje mi 2 odkurzaczy, więc koniec końców może skończę na Xiaomi od Haxa. W kolejnym odcinku wydaje mi się, że dalej będę dodawał nowe urządzenia. Może być to Sonoff, Tuya, Tasmota. Mamy jeszcze PlayStation, Xboxa, więc jest to dodawać. Na końcu na pewno zostawię urządzenia, które mam na Zigbee, ale póki co dzięki za uwagę. Rozważ subskrypcję. Do następnego razu.